Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym bolidzie Astona AMR24. Pokazany nowy bolid Astona jest jednocześnie pierwszym bolidem, którego zobaczyliśmy na torze, bo Aston Martin już w dniu premiery wyjechał swoim nowym bolidem na tor Silverstone na tak zwany dzień filmowy. Przypominam, że w tym roku, w porównaniu z latami poprzednimi, zespoły mają do dyspozycji 200 km na takim dniu filmowym zamiast 100 km, jak to było w latach poprzednich. Jeśli chodzi o sam bolid, to bardzo miła niespodzianka, bo nowa konstrukcja Astona skrywa bardzo wiele ciekawych detali i ciekawych tajemnic. Oczywiście nie wiemy wszystkiego o tym nowym bolidzie, bo nie wiemy chociażby jak wygląda dokładnie konstrukcja dyfuzora w tym nowym bolidzie. Z kolei wiemy jak wygląda konstrukcja nowego tylnego zawieszenia z drążkiem w układzie typu pushrod. Jest to zawieszenie, które Aston Martin będzie dzielił razem z Mercedesem i prawdopodobnie razem z Williamsem, więc o tym też będzie dzisiaj kilka słów. To myślę, że możemy zaczynać tradycyjnie od przodu do tyłu bolidu. Przejdziemy sobie i omówimy wszystkie nowe rzeczy, które pojawiły się na nowym, zresztą bardzo ładnie wyglądającym bolidzie. Patrząc już na sam czubek nosa nowego bolidu Astona, widać, że tutaj zaszły spore zmiany, bo w porównaniu z zeszłym sezonem, tym razem czubek nosa łączy się tylko z drugim, a nie z tym pierwszym głównym płatem przedniego skrzydła. Właściwie tutaj to nie jest już główny płat, bo prawdopodobnie większość obciążeń, jakie przednie skrzydło przenosi, jest w tym wypadku przenoszona przez ten drugi element konstrukcyjny na przednim skrzydle Astona. Na co jeszcze warto tu zwrócić uwagę? Na oczywiście końcówki przedniego skrzydła. Jest to, wydaje mi się, że bardziej ewolucja tego, co widzieliśmy pod koniec zeszłego sezonu, niż jakakolwiek duża rewolucja, jeśli chodzi o koncept tego przedniego skrzydła. Prawdopodobnie przez to, że nos nie łączy się z głównym płatem, tylko z tym drugim płatem przedniego skrzydła, to oczywiście te wszystkie profile tutaj zostały przeprojektowane i można spodziewać się tego, że to skrzydło, pomimo tego, że może paradoksalnie wyglądać na bardzo podobne do tego, co widzieliśmy w zeszłym sezonie, jest po prostu nową konstrukcją, jeśli chodzi o jego aerodynamikę. To, że jest to nowe skrzydło, wymusza nieco ten nowy nos, a przez to, że mamy ten rozłączony nowy nos, no to ten główny płat od centralnej części schodzi o wiele niżej niż było to w poprzednim sezonie, bo przez to, że Aston odrobinkę rezygnuje z jakiejś ilości docisku w tej centralnej części przedniego skrzydła pod samym nosem, to przez to, że mogą tym pierwszym elementem troszkę w inny sposób zarządzać po prostu przepływem powietrza pod tą centralną częścią bolidu, więc wydaje mi się, że będzie to w ich wypadku rozwiązanie bardziej wydajne. Tego też potrzebowali, patrząc na to, co działo się w zeszłym sezonie, kiedy bardzo często brakowało im po prostu wydajności na prostych, czyli mieli ogólnie mówiąc za duże opory aerodynamiki. Idąc sobie odrobinkę dalej do oczywiście przedniego zawieszenia, nie ma tutaj rewolucji, zawieszenie jest po prostu ewolucją konceptu z zeszłego sezonu. Geometria i kinematyka przedniego zawieszenia oczywiście są nowe. Widać to chociażby po takich małych detalach, jak te punkty mocowania na monokoku, jeśli chodzi o przednią nogę górnego wahacza. Widać, że one są odrobinkę wyżej. Mam wrażenie też, że nogi, czy punkty mocowania dolnego wahacza przedniej nogi są też odrobinkę wyżej, żeby tak jakby zrobić więcej miejsca w tej przestrzeni pomiędzy nawierzchnią toru, a właśnie tą płaszczyzną dolnego wahacza przedniego zawieszenia, żeby tam więcej powietrza mogło sobie, więcej niezaburzonego powietrza mogło sobie powędrować właśnie pod podłogę i w rejony podłogi, podcięć w sekcjach bocznych, po to, żeby to było wszystko po prostu mocniejsze i wydajniejsze aerodynamicznie. Jeśli z kolei popatrzymy sobie na umiejscowienie punktu mocowania na monokoku, jeśli chodzi o tylną nogę górnego wahacza, to z tej perspektywy prawie jej nie widać, bo ona jest gdzieś tutaj w tym miejscu mocowana. Jest to oczywiście coś, co widzieliśmy w Red Bullu RB19,
Aston Martin też w zeszłym sezonie miał geometrię typu anti-dive, jeśli chodzi o przednie zawieszenie, ale nie tak agresywną jak Red Bull, a w tym sezonie poszli zdecydowanie bardziej agresywnie, jeśli chodzi o ustawienie tej przedniej geometrii zawieszenia. I to jest trend, który widzimy także w innych zespołach w tym sezonie. Jest to coś, czego mogliśmy się poniekąd spodziewać po tym, co będziemy widzieli w sezonie 2024. No i przechodząc do tej najbardziej ekstremalnej zmiany na nowym bolidzie Astona, mamy oczywiście te bardzo charakterystyczne wloty, które układają się. W tym widoku widać, że jest tutaj jakieś pole powierzchni tego wlotu, tylko że chodzi o to, że w widoku z przodu te wloty są bardzo minimalne. Aston zdecydował się oczywiście na mocne wysunięcie tej dolnej krawędzi wlotów do sekcji bocznych i jednocześnie z podniesieniem tego wszystkiego do góry. W ten sposób, patrząc z przodu, te wloty są marginalne, można by tak powiedzieć, ale przez to, że one wykorzystują zasadę, czy właściwie efekt koandy, w ten sposób to powietrze, które gdzieś sobie tutaj płynie z góry, będzie zakręcało do wewnątrz tych sekcji bocznych, będzie to powietrze doprowadzane jednak do tego układu chłodzenia, co jest oczywiście bardzo potrzebne, ale przez to, że ta dolna krawędź wlotu jest tak wysoko od podłogi, przez to Aston Martin ma tutaj bardzo duże pole manewru, jeśli chodzi o zarządzanie tym przepływem pod samymi sidepodami, żeby ono szło sobie dalej do tylnego koła, było wypychane też tutaj przez te płotki podłogowe, które się tutaj w przedniej części podłogi znajdują, żeby to było wypychane na zewnątrz, jednocześnie podbijane do góry i zakręcane w taki sposób, żeby wytworzyć ten bardzo pożądany system wirów, które po prostu zarządzają tym przepływem powietrza właśnie na krawędzi podłogi, także pod samą podłogą w taki sposób, żeby to powietrze trafiało w odpowiednie miejsca, tam gdzie zespół sobie tego życzy i tam gdzie widzi ewentualną poprawę osiągów. Oczywiście przez to, że to rozwiązanie z tymi wlotami do sekcji bocznych jest tak bardzo ekstremalne, same sekcje boczne czy same sidepody przeszły też niemałą rewolucję, bo przez to, że Aston jest w stanie tak mocno podciąć tą geometrię sidepodu, tutaj widzimy, że właściwie dochodzimy prawie że do ściany monokoku, to niejako Aston nie decyduje się na właściwie połączenie sekcji bocznych z podłogą, bo widzimy tutaj ten tunel taki, który się tworzy pod sidepodem i dzięki temu powietrze biegnące tym korytarzem jest w stanie gdzieś dotrzeć do tego tylnego koła, do bocznej ściany dyfuzora czy górnej ściany dyfuzora i tam przez to, że będziemy mieli ten przepływ czy napływ świeżego powietrza, świeżej strugi powietrza, przez to też zwiększamy wydajność pracy dyfuzora, pracy podłogi, pracy beamwingów i pracy tylnego skrzydła, bo ten cały system jest jak system oczywiście naczyń połączonych i to wszystko musi ze sobą współgrać, żeby działało tak, jak zespół sobie tego życzy. Pomimo tych ekstremalnych zmian, Aston nie rezygnuje z koncepcji tych takich zjeżdżających sekcji bocznych w dół właśnie w okolicach tylnej osi. Jednocześnie tutaj też zaszły dość spore zmiany moim zdaniem i oglądając te sidepody z tej perspektywy widać, że od tej krawędzi wlotu, czyli odtąd aż mniej więcej dotąd, przez te dobre kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów mamy po prostu płaską ścianę u góry, płaską powierzchnię u góry tego sidepoda, a dopiero zaraz za tym widać tutaj charakterystyczne załamania w powierzchni i mamy tą tak zwaną zjeżdżalnię, która jeszcze tam po prostu wspomaga przepływ powietrza do tylnej części auta i wydaje mi się, że tak jakby ten początek zjeżdżalni został przesunięty zdecydowanie bardziej do tyłu ze względu na chociażby upakowanie tych elementów wewnątrz sekcji bocznej. Przez to ogromne podcięcie sidepodów w rejonie podłogi, przez ten utworzony masywny tunel tak naprawdę,
musieli w Astonie jakoś wymyślić sposób, jak upakować wszystkie elementy chłodzenia, czy elementy mechaniczne, czy innych układów, czy to hydraulicznych, czy elektrycznych, które właśnie normalnie znajdują się w sekcjach bocznych, więc wydaje mi się, że niektóre z nich zostały poprzesuwane w taki sposób, że znalazły się odrobinę wyżej. Konsekwencją tego rozwiązania jest to, że początek tej zjeżdżalni został przesunięty bardziej do tyłu. Jeśli chodzi o samą pokrywę silnika czy airbox, no to airbox moim zdaniem jest bardzo podobny do tego, co mieliśmy w zeszłym sezonie w Astonie AMR 23. Może nawet jest to identyczna geometria, w każdym razie bardzo podobna do tego, co było w zeszłym sezonie. Mamy też jakiś poziom tutaj chłodzenia w tym rejonie tego airboxa, gdzieś tu z tyłu. Mamy pozostawione te charakterystyczne, jakby to powiedzieć, działa wylotowe z sekcji bocznej, które tutaj się tworzą, które tutaj widać. Jest to rozwiązanie, które pamiętamy oczywiście z zeszłego sezonu i przez to charakterystyczne zakręcenie tych wylotów czy dział wyrzutowych w dół, powietrze, które wylatuje, gorące powietrze, które wylatuje spod pokrywy silnika, trafia właśnie na beamwingi, czy na beamwinga, w zależności od konfiguracji, i poprawia też różnicę ciśnień na tym elemencie, dzięki temu może on pracować wydajniej. Tylne zawieszenie oczywiście też jest nowe, jest ono dzielone razem z Mercedesem i Williamsem, jeśli chodzi o konstrukcję i geometrię tylnego zawieszenia, i widać w tym obszarze bardzo duże zmiany, bo konstrukcja tylnego zawieszenia zmieniła się z układu typu pull-rod na układ typu push-rod, ale ta konstrukcja tylnego zawieszenia moim zdaniem nie jest tak konwencjonalna, jak mogłoby się wydawać po tej samej zmianie pull-roda na push-roda, bo jeśli sobie popatrzymy na nogi tego nowego tylnego zawieszenia, na pierwszy rzut oka bardzo trudno znaleźć tego push-roda. Push-rod mianowicie znajduje się tutaj i widać, że ten punkt mocowania na kole, czy przy kole, który gdzieś tutaj będzie się znajdował. I moim zdaniem ten punkt mocowania przy kole tego pushroda znajduje się stosunkowo wysoko i to ramię pushroda jest ustawione bardzo płasko. Jeśli spojrzymy sobie na nogi dolnego wahacza, to one też znajdują się stosunkowo wysoko, właściwie na wysokości mniej więcej półosi, co sprawia, że to nowe tylne zawieszenie prawdopodobnie musi przenosić większe siły poprzez te wszystkie ramiona zawieszenia, co nie jest sytuacją idealną, ale widocznie jeśli chodzi o wytrzymałość i sztywność tych wszystkich mechanicznych elementów tylnego zawieszenia, wygląda na to, że powinno być w porządku. Jeśli popatrzymy sobie z kolei na geometrię górnego wahacza, którego nogi są umiejscowione tutaj, to widać, że geometria tego górnego wahacza odzwierciedla te najnowsze trendy, czy może bardziej, lepiej to określając, najnowszą wiedzę, którą zespoły posiadają. Czy widać, że to nowe zawieszenie, czy właściwie nowa geometria zawieszenia ma tą geometrię typu anti-lift prawdopodobnie, po to, żeby lepiej kontrolować wysokość tylnego zawieszenia nad torem. Podobnie ta nowa przednia geometria zawieszenia typu anti-dive jest po to, żeby auto podobnie za mocno nie nurkowało na hamowaniu. W ten sposób zespoły są w stanie obniżyć auto na obydwu osiach jak najbliżej ziemi, żeby sprawić, żeby podłoga działała jak najlepiej, żeby generowała jak najwięcej docisku. Jednocześnie, jeśli te wysokości przedniego i tylnego zawieszenia są wystarczająco stabilne, sprawia to, że bolid może być przez dłuższy czas w tym optymalnym oknie pracy, co jest niesamowicie ważne, jeśli chodzi o osiągi na torze. Tylne skrzydło w nowym Astonie Martinie jest z kolei ewolucją konstrukcji z zeszłego sezonu, bo wciąż mamy tą charakterystyczną odsłoniętą krawędź górnego płata tylnego skrzydła. Mamy też bardzo duże wycięcie, tak patrząc od boku, w tym rejonie górnego płata tylnego skrzydła, i tak samo jak w zeszłym sezonie, czy pod koniec zeszłego sezonu, Aston Martin zakręca górną krawędź górnego płata tylnego skrzydła. A także, tak jak w poprzednim sezonie,
mamy pojedynczy pylon. To by było na tyle, jeśli chodzi o nowego Astona Martina. Widać, że AMR24 jest konstrukcją bardzo ciekawą, posiadającą wiele ciekawych rozwiązań. Niektóre bardzo ekstremalne, niektóre troszkę mniej, ale widać, że Aston Martin w stosunku do zeszłego sezonu prawdopodobnie poczynił bardzo duży krok, prawdopodobnie w dobrą stronę, skoro tak się prezentuje nowa konstrukcja. Będzie bardzo ekscytujący początek sezonu, będą ekscytujące testy przedsezonowe, ale jeśli chodzi o takie prawdziwe osiągi, myślę, że musimy poczekać oczywiście do pierwszych kwalifikacji, bo tam faktycznie będziemy wiedzieli, jak wygląda przekrój stawki. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Dajcie lajka w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się już wkrótce.